Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku troszeczkę skupimy się na pszczółkach. Musimy je dokarmiać, musimy wyleczyć warozę, bo to już jest okres przedzimowy. Opowiemy wam co nieco o warozie samej, co to jest i dlaczego każdy pszczelarz chyba na świecie ciągle z nią walczy i wygrać nie może. Natomiast my mamy jakiś inny sposób, nie jak dotychczas, Marcin nawraca. Nie tak jak w zeszłym roku je odmialiśmy za Chemicznym środkiem. tak, ale za podpowiedzią jednego z was, jednego z widzów, który nam, no jesteśmy bardzo wdzięczni za tą podpowiedź i właśnie w tym momencie z niej skorzystamy i przygotujemy specjalną miksturę, którą pokażemy wam w tym odcinku i zapraszamy do oglądania. Wprawdzie nie stoimy przy pszczółkach, pszczółki będą jeszcze nie raz pokazywane, a my tutaj patrzymy, jak nasze kuski sobie mucą. To wam chwilę opowiem o warozie. Oczywiście są znacznie lepsze poradniki niż to, co ja powiem. Ja tak w skrócie tylko waroza jest takim malutkim roztoczem, ona się przyczepia często i się ich krew. Ta krew oczywiście nie jest taka typa, przepraszam cię, teraz. No Marcin mnie, mało aparaty nie zgubiłam. Biłem Klaudię. Końska mucha, no w sumie uratował mi życie. Tak jest. No dobrze, przerwnik. Rozmnażają się w larwach, czyli one składają jajeczka tam, gdzie będą larwy i larwa jest zamknięta przez pszczółki robotnice i ona sobie siedzi tam w środku i się rozwija, a jednocześnie na niej rozwija się roztocze. No i prawdopodobnie przez to, że ją wysysa, no to albo ja nie wiem, ale prawdopodobnie zabija tą pszczołę, która jest zarażona i później wychodzi i zaraża następne, bo wątpię, żeby pszczoła z roztoczem inkubowanym w tej samej komórce jakby dobrze się rozwinęła, no bo jest po prostu wysysana. Wszyscy mamy ten problem, one się bardzo łatwo zarażają, to nie, bo wiecie, no latają wszędzie, wystarczy, że ma styczność z jakimś innym, z inną pszczołą, ulem i roztocze na nią przejdzie, ona zanosi do ula i zaczyna się namnażanie. Żyją od 2 do podobno nawet 6-7 miesięcy. Także no jest to takie dosyć mocne. Uodparniają się na wiele chemikaliów, są paskudnymi. Generalnie zwalczanie ich jest tak niebezpieczne, że aż osłabia ul czy pszczoły do pewnego stopnia. Słabe mogą nawet paść po zastosowaniu pewnej chemii lub tych wszystkich kwasów mrówkowych czy szczawiowych, zależy co tam kto używa. Także wiecie, no jest to niezłe paskudztwo, ponieważ jak wiecie staramy się szukać alternatyw do chemicznych tam związków. Tak jak Klaudia mówiła, jeden z widzów nam pomógł, dostosowaliśmy się, znaleźliśmy recepturę, nazwę wam podajemy, także szukajcie sobie, zresztą recepturę też podamy, jest bardzo prosta, no i chcemy przetestować na sobie, po prostu chcemy przetestować na sobie, mamy nadzieję, że wyjdzie co najmniej tak dobrze jak chemiczna, a nawet jakby wyszła troszeczkę gorzej, sam fakt niestosowania tak agresywnej chemii dla nas jest atutem, no byleby oczywiście pszczoły przeżyły i jakby ta waroza ich nie zdominowała przez zimę, bo to jest właśnie najtrudniejszy okres. Wszyscy teraz będą odymiać na jesień, zakładać dużo tych pasków takich nasączonych kwasem, właśnie żeby ta waroza się odpadała. Jeszcze taka z ciekawych rzeczy, że na przykład apiwarol, właśnie wiele osób pisało i mówiło, że działa stosunkowo krótko, czyli tyle czasu, ile jest ten dym unosi się w ulu, przepraszam, tyle czasu, ile dym unosi się w ulu, czyli około powiedzmy godziny. Natomiast ten związek, który my robimy, jest oparty w też dużej mierze na olejkach eterycznych, na takich składnikach, które raz tam zalane, jak będziecie widzieli, jak my to robimy, dużo dłużej działają. Czyli są słabsze, ale dużo dłużej działają, podrażniają system oddechowy tego pasożyta i on jakby no prawdopodobnie się dusi i wiecie, no nie może nic tam szczególnego zdziałać pszczółkom.
Dobrze, lecimy. Więc teraz my przenosimy się do studia, do naszej kuchni i pokażemy Wam gotowanie na ekranie. I spirytus też tam jest. Siemanko, Klaudia, jeszcze raz wejdziesz mi w słowo, to zobaczysz. No dobrze, smacznego. Wyczepiłam Waszą bustę. Dla kurażu, bo dzisiaj jest recepta. No i wiadomo, żeby dobrze wszystko gładko poszło, spirytus musi być. Musi być. Dostaliśmy od jednego widza bardzo fajną poradę, którą później sprawdziliśmy w internecie. Wiele osób z pasiek takich ekologicznych właśnie tej metody się trzyma. Jest to ambrozol, zwany taką, znaczy jest taka lekka chemia, która zwalcza warozę i przede wszystkim zwalcza, właśnie trzyma w jakiejś dobrej kondycji nasze pszczółki, ale nie jest chemią tak mocną na przykład jak apiwarol do odymiania. My w zeszłym roku odymialiśmy oczywiście apiwarolem. Znajomy, który to robił, całkowicie przez przypadek wyszedł mu test, tutaj nasz sąsiad. Jeden ul był tak zalepiony, że nie mógł się do niego dostać. I powiedział, a pierdziele, nie było tak źle, może nic się nie stanie przez zimę. I drugi ul, który miał bardzo mocną rodzinę, no wpuścił ten lek. I wyobraźcie sobie, rodzina, która nie dostała leku w ogóle, była znacznie silniejsza niż ta, co dostała, pomimo, że obydwie były podobnie silne jakby na wstępie. Apiwarol jest lekiem cudem, ale niestety jest chyba herbicydem czy pestycydem, już tam nie pamiętam do końca. Natomiast chodzi o to, że no jest to bardzo agresywna chemia, która też w jakiś tam sposób na te pszczółki wpływa. I ponieważ my, żeby to było jasne, my nie jesteśmy, staramy się być jak najbardziej ekologiczni, jak to jest możliwe, natomiast czasami trzeba użyć chemii, bo po prostu nie mamy już pomysłów. Nie wszystko działa i jakby, ale jesteśmy bardzo otwarci i zawsze staramy się właśnie szukać alternatywy, żeby miód był jeszcze zdrowszy, chociaż o troszkę, pod warunkiem, że nam cała pasieka przetrwa, czyli ten. Dobra, o co mi chodzi? Teraz będziemy właśnie mieszać sobie ten cały ambrozol, który zakrapla się pomiędzy ścieżkami, z ramkami u pszczółek, powiedzmy raz na 7 dni przez miesiąc czasu. Pokażemy wszystko. Działa znacznie dłużej niż apiwarol, który tam zadymia. No apiwarol może działa godzinę, to znacznie dłużej, no bo po prostu to są zapachy tak naprawdę. Także wiecie, tutaj jedyne co będzie się ulatniać to spirytus w moim żołądku. No dobrze, nagadałeś się, ojca, teraz mieszaj. Ja będę, to jest no pół 600 ml maksymalnie robię tego roztworu. Nam się nie przyda, my mamy tylko, jak wiecie, 3 ule, nie wszystkie są tak samo silne. Na ul takiego roztworu idzie do około 50 ml, czyli na ścieżkę około 10 ml szczykawką jakby wkrapiamy. Resztę dam mojemu sąsiadowi, niech on też potestuje, niech sprawdzi. Czyli pół litra wody, woda jest lekko letnia. Destylowana? Wodę, tak, woda by mogła być, Klaudia bardzo dobrze pamięta, woda mogłaby być destylowana, najlepiej jakbyście mieli destylowaną, jeśli macie chlorowaną wodę. Natomiast my mamy filtrowaną, więc ona jest bardzo bliska destylacji. Osobiście nie uważamy za potrzebne takie, ale jeśli macie chlorowaną, to kupcie destylat. To nie są duże koszty. Pół litra wody, pół kilogramu cukru. To nie apteka, dałem 5 gram więcej, niechcący. Tak jest to. 50 ml spirytusu. Nawet by mogło być mniej, bo tu jest pokazane 50 ml alkoholu od 50 do 90%. Czyli taką, no troszeczkę. Dobrze. To będzie mniej więcej 50 ml, to i tak jest na bogato. To żeby pszczoły miały niezłą słodką balangę. Kto nie lubi się dobrze zabawić. Dodatkowo
dodajemy 5 przepraszam, gram kwasku cytrynowego spożywczego. To wszystko można spokojnie sobie na Allegro kupić, nie są to jakieś duże koszty. Czekajcie, jeszcze tak wyzeruję troszkę. Nie, przede wszystkim Apivarol jest też drogim produktem, nie mówiąc, że no właśnie ta chemia jest straszna. To wychodzi znacznie taniej. A pamiętasz, jak oglądaliśmy jeden z filmików na YouTubie, to pszczelarz mówił, że to trzeba aż do 7 razy? Zadymiać? Zadymiać? A tak, że niektórzy już coraz bardziej zadymiają, bo właśnie z Apivarolem jest też taki problem, że... No wiecie, no my tak, nie traktujcie nas poważnie. Nigdy, jeszcze to nie jest etap, żebyśmy się mogli mądrzyć w jakikolwiek sposób, jeśli chodzi o pszczoły. To są nasze próby, ale z doświadczenia z innymi rzeczami, nie z pszczołami ciągle zaznaczam, wiemy, że mamy nosa do pewnych rzeczy i jakby wiemy jak szukać. Myśmy poczytali o tym, ludzie to stosują i są stosunkowo zadowoleni z efektów. Także wiecie, no wydaje nam się, że raczej, ja przepraszam, ale to jest kwas szawiowy, więc kwas szawiowy wypadałoby w rękawiczkach, bo to jest kwas. Także żeby tam jakoś wam rąk nie popaliło. 42-43 gramy kwasu szawiowego. Nie wiem jak to nawet zrobić, szczerze mówiąc nie chciałbym tego przechylać. To nie są drogie rzeczy, ja kupiłem za dużo kwasu szawiowego, jak sami zresztą widzicie. Ale chodziło o to, że przesyłkę miałem za darmo, więc tak naprawdę wyszło, że prawie za darmo. 12 jest taka łyżeczka. 12, 24, 36 gdzieś mniej więcej. Nie, już 41. To jeszcze tyczkę. O, ja czuję, że to normalnie drażni nos. Tak, to jest mocne. I teraz ostatnim produktem jaki jest, czyli jeszcze raz pół litra wody, pół kilograma cukru, 42-43 gramy kwasu szawiowego, około 40-50 ml alkoholu, który ma 50-90%. Może być też mikstura propolisowa, tutaj ludzie piszą i bardzo często to się można spotkać. 5 gram kwasku cytrynowego i teraz po 25 kropel olejków eterycznych, 12-13 kropel, bo ja tutaj mam większą połowę. Tak, 12-13 kropel anyżu. A jeszcze mam pytanie, bo ty dałeś spirytus? Troszkę więcej pewnie nie zaszkodzi. Tak, ja dałem alkohol, a ja akurat dałem spirytus, ale wódka 50% albo wszystko co jest mocniejsze też dałoby radę. Spirytusu mniej wtedy dajesz, prawda? Nie, tutaj nie jest napisane, może być więcej, może być mniej. Aha, właśnie o to mi chodziło, o proporcje. Tak, o proporcje. Eukaliptus, też 12-13 kropli. No, ładnie pachnie. Ładnie. I tymianek, tak samo. 12-13 kropli. I to jest wszystko. Teraz trzeba to po prostu wymieszać w jakiś tam sposób. I to jest cała zabawa w jaki. Ja nie wiem, czy ja to będę robił. Wiesz co, może masz takie śmigiełko tam, kochanie. Nie lepiej by było niż łyżką? Lepiej. No i to musimy wymieszać. Ja nie wiem, czy nawet tego lekko nie podgrzać. Żeby wiecie, żeby cukier się rozpuścił w wodzie, chociaż łatwo się rozpuszcza. I taką miksturę wlewamy sobie do słoiczka, a później szczykaweczką i pokażemy wam jak zakrapiamy pszczoły. No jesteśmy bardzo ciekawi efektów. Jeszcze raz powtarzam, nie jest jeśli chodzi o ambrozol, tak, to jest ta recepta. Jeśli ktoś zna ten system, a po prostu szuka recepty, to tutaj nic nie pomyliliśmy, nie ma nic naszego. Natomiast żeby było jasne, my nie jesteśmy znawcami aż takimi tematu, żeby brać z nas przykład.
Dużo ludzi to próbuje, jest zadowolonych, ale no mówię. No my pokazujemy wam, co my robimy tutaj. Tak, i to jest nasz pierwszy test. Tak. I W jakby zeszłym roku robiliśmy, no zadymialiśmy, ale chcemy z tego zrezygnować, ponieważ apiwarol zostaje w wosku. Wiecie, to jest, żeby to było jasne, to nie jest środek jakiś z dolnej półki, wiecie, i szemrany. To jest normalnie dopuszczony przez weterynarię, jakby środek, który jest potrzebny do odymiania i jakby załatwiania chorób w pasiekach. Tylko, że my szukamy delikatniejszej wersji, bardziej naturalnej. Dobrze, to to niech się rozpuści, a my później przejdziemy do pszczółek. Już się denerwują? Oho. Wściekłe osy. No, wściekłe są. Jakby się blokowała już prawie. Pszczółki pozlizują to z siebie. Tak. To w tym momencie Marcin, jak widzieliście, dawał pomiędzy ramkami. Dobrze, nic nie chrupnęło, czyli wszystkie przeżyły. Tak. Dobrze, no to idziemy następne i tutaj trzeba będzie im dać chyba ciasto. Chyba nie jest dobra pora, wiecie, na tego typu robotę. No to chyba jakieś bo jest takie 17 są, gdzieś, nie? no jakieś takie Chyba zeźlone są. Za późno chyba. No. Widzicie, już macie, jest 50 ml. No już. I tyle. I taką, że tak powiem, takie słodycze serwujemy im co tydzień, tak, kochanie? Tak, jest co tydzień, dawkowanie? tak, co tydzień. Można podobno co mniej, my będziemy co tydzień na początku i zobaczymy. No podobno waroza się osypuje i Tak, pszczółki że to nie lubią. jest tak samo jak zadymiacie, że waroza w tym momencie jednorazowo macie duży obsyp, Tak. tylko to tak Stopniowo. Dokładnie, że z tygodnia na tydzień po trochu jej się obsypuje. Gdzie dałaś ten takiego? nożyk? No, tutaj jest. Przy okazji widzieliście, Ula już ciasto całe zjedzone, Tak, dokładamy więc następne. musimy dołożyć. Samym takie zjadł. Baton jakiś tam. Tylko, że to dodajemy tutaj, do powałki. Ciasto.
Tak, żebyście mogły wyjść. O, proszę bardzo. Chyba nie. Już trochę lekka panika. Czy w bucie nie masz? Dobrze, to już jest. I jeszcze została teraz ta skrajna, nie? To najpierw sobie utnę. Jeszcze lekki wiatrzyk, może dlatego takie są. Już. Daję wam cukru i się uspokoić. O, można sobie chodzić. Proszę bardzo, ja już zamykam wasze drzwiczki. Róbcie sobie imprezę. Róbcie co chcecie, Na całego. smacznego. Można nawet zostawić ten nożyk tutaj, wiesz? A, Ale buczą. buczą, słyszę. Wkurzyły się, ale... To dobrze. I za tydzień powtarzamy zabieg. Tak. Wcale tak ładnie nie jest wygolony. Jak patrzą dziewczyny, co tutaj pancia od nich chce. Jaka ty spocona. Zgrzana jest. Zgrzana. A sikasz też na mój widok? Też. Super. Ferajnę przyprowadziliśmy gdzie? Koło domku. Były tutaj już wczesną wiosną i trochę sobie podjadły. Trawka ładnie odrosła, widzicie zresztą jak jest wysoka. Tam w oddali jest pokrzywa i dziewczyny dzisiaj mają wypas na całego, na bogato. Jutro też tutaj będziecie siedzieć, bo będziemy mieć gości. Tak. A później, kochani, wiesz co sobie pomyślałam? Weźmiemy je, przesuniemy troszeczkę tam dalej wokół tego dęba. Tak jak ostatnio było. Super Tak. pomysł. No i i później już by trzeba było, ja zaraz przestawiam, bo dzisiaj wiecie padał deszcz, dosyć sporo, tak, znaczy mało deszczu, ale długo i później temperatura 30 stopni, wiecie, no i paruwa jest jedna wielka. Tak. Ale ja już zaczynam podlewać, bo boję się, że nie będzie deszczy. Zapowiadali. Ale czekaj, co ty teraz, gdzie ty idziesz? Ja teraz idę do sadu. Po Przestawić podlewajkę. Aha, podlewajkę. Dobrze. Ja już tam troszeczkę dalej, nie widzicie, wokół siatki pokrzyw nazbierałam, żeby im tutaj posuszyć trochę na zimę, bo one lubią już taką suszoną pokrzywę. Natomiast jutro, żeby się goście nie poparzyli, nie pozabijali, wezmę tutaj wszystko, powyrywam. No, kiedyś powiem wam, że byłam bardziej jakaś taka uczulona. Może uczulona to nawet źle powiedziane, ale jakoś szybciej reagowałam na pokrzywę, na jej oparzenia. Teraz, szczerze mówiąc, no mało mnie to rusza. Człowiek chyba się uodparnia. No. Wiesz. Cześć, Kurpet. Nie, no nie jedz mikrofonu. No ale ty, gdzie byłaś spod Kiecki? Kuleczka! Co noc mnie złapała? Ocipiała. Nie, to nie jest kuleczka, to jest Bella. Bella to Bella. jest. Bella, oj, Ona ma, patrz, jakie ona ma cycule. No pokaż cyculki. Pulpet. Pulpecik. Oj, macie na nas ochotę, widzę. Oj, tu jest nasza Doli. Bella, tylko się zachowuj. Tylko się zachowuj. Mały wariacie. Wiesz, jak przestanie się głaskać, to zaraz przyjdzie. Zobacz. Wiesz, musisz. Nie ma tak, że przestajesz. No co? No co? Jesteśmy skazani Oj, na no, owce i kozy. uważaj. Popatrz na tego, patrz sobie na mojej nocy. Wiem.
Oj, dziewczyny. Ale no już tak powiem Ci, że zjedzone. Wiesz? Zjedzone albo udeptane, ciężko mi powiedzieć. No, Bo trochę widać, że no leżały tutaj, odpoczywały wcześniej. To już trochę tak ugniecione. Cześć, ugniecione, maluchy. no. Cześć maluchy. I dobrze, ale tak właśnie, takie dziki tak nasze trochę pastwiska bardziej. powinny wyglądać w tym szczytowym takim, jak one już będą takimi, jak my chcemy, żeby były, to właśnie przy czymś takim powinno się, tutaj Wam pokażę, tak uważamy, powinno się wypuszczać już stado na następne poletko. Ma być wygniecione, część zjedzona i Tak. wtedy znacznie prościej się takie pastwiska regenerują, no bo nie są zdegradowane. Zobaczymy, może jutro je tutaj jeszcze damy. No nie wiem, bo to już trochę takie, No wymęczone, nie? no już wymęczone. Jeden dzień. Przesuniemy trochę dalej, wiesz, w stronę stawu. No. No co, Beluś, no co mi chcesz powiedzieć, no co? A, kapel... Co się stało? Nie, bo tam jakieś dziecko krzyknęło, Aha, któreś a się krzyknęło. przestraszyła. Czy kurak? Nie wiem już tam, no ale jakiś głos był. Nie no. Ty dalej swoje, co? Ej. Moja dupcia. Moja jesteś kochana dupcia. A teraz ty, tak? No dobrze. No tręcie! Mamy dwa plany, w pełnym cieniu i w pełnym słońcu. Na tręcie. Dlatego to Patrz, tak. patrz. O, jest. Ale jejciu, ale one jeszcze ciągną. Chłopaki, wstyd, wy takie duże już. No. Psia przeszła po nim. Przecież poczuł, że musi sobie chwycić cyca i koniec. Dobra, niech się wypasają. You ever wonder if days like these last with one another, with the feeling past? Would you find out with me if it all starts to crumble? We'll search the pieces for a hope or a mumble. It's not for me to decide if I should be the one by your side. And hope we know when it's better to say goodbye. You ever wonder if we know what's best for one another? Are we just another project? We're both fixer-uppers, just waiting to crumble. If we search the pieces, would we be bitter, humble?
It's not for me to decide. If I should be the one by your side. And hope we know when it's better to say goodbye. You ever wonder? No dziewczyny najedzone. No, już czekacie, tak? Już chcecie do siebie iść. Moment. Gdzie jest kijaszek? O tutaj. No, gdzieś jest. Patrz, jak dziewczyny wiedzą, gdzie iść. Poczekać. Dobra, gotowe? Pancio, ty gotowy? Ty uciekasz pierwsza, ja gonię za wami. Tak, Chwileczkę. tak, ja czekam. Dobra, już. Chodźcie dziewczyny. Nie zatrzymujemy się. Bardzo ładnie. No. Już. Tutaj, tędy. Chodźcie. Już. Ruszamy. Chodźcie. Gdzie są tu sprężyny? No właśnie. A, wiem, ale one nie wyjdą, bo mają akacje, spokojnie. Ja idę po rozręczyny. Nie było tak źle, co? No, gdyby jeszcze tlen był w powietrzu. Oj, wiem. Wiedziałam, że zaraz zaczniesz płakać, że gorąco, że tlenu nie ma, że coś i przyznałam cię. Że ty jesteś dla mnie niemiła. Tak, tata. No kto mówi, jak jest miły sratatata, no? Jak jesteś miły, mówisz strutututu, wiązka z drutu, a nie sratatata, tu mi lata. Tak sobie to teraz wymyśliłem. Jakbyś nie pojęczał, to nie byłbyś z tobą. No, Naprawdę. dobre jęczenie nie jest złe. Ty przyziemna. Czego? Jeszcze zgrzałam. Ale jest lato, więc co? Jesteśmy zgrzani. No, będzie zima, to będzie zimno! Wiesz co, Kradia, to jest najbardziej, Ale będziesz... to jest najbardziej nie, niesprawiedliwe. Będziesz tak jak w tej komedii. Palimy! Czekaj, jak to było? Pali się, tak? Jeden za drugim, że w ciepłowni. Ja dokładnie znam ten tekst, ale wcale ci nie zamierzam pomagać, bo jesteś niemilusza. Poczekaj. No dobra, no nie jestem kinomanką. Jest zima, to jest zimno. Aha! No niestety ślimak, ja cię... Panie, ja jeden od drugiego palę. No właśnie. Dobra. Ale wiesz co, ja owiec muszę zabrać, bo te małe No tak. gnojówy, Będzie wojna. one nie więcej kurczą znajdą procy, czyli to będzie katastrofa. Dałam tutaj w jedno miejsce, Żabciu, bo ta akacja ma takie kolce, więc nie chcę, żeby Tak, to się będzie gdzieś łatwiej. rozprzestrzeniło i będzie łatwiej stąd zabrać. Ale kolce to ma. To by było już dzisiaj na tyle. Bardzo Wam dziękujemy za spotkanie i jednocześnie zachęcamy Was do oglądania playlisty, którą stworzyliśmy specjalnie dla Was. Jest ona ponumerowana chronologicznie od naszego pierwszego filmu, którym byłam strasznie zestresowana,
do teraz i możecie oglądać i podglądać, jak rozwijaliśmy nasze gospodarstwo, nasze podboje od samego początku. Playlistę możecie znaleźć pod koniec każdego filmu, ale także w zakładce playlista, jak wejdziecie na główną stronę naszego kanału. Dziękujemy Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia W niedzielę o Pa, pa. 10:00. Cześć, Pobudka. trzymajcie się. Pa.